Siemaneczko, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek przed nami. Słuchajcie, jak widzicie, dziś zajechała do nas bawareczka. To jest BMW 1, 2-litrowa benzynka. Jest wyposażona w 140-konny silniczek. Nawet powiem Wam, że spoko jedzie. Z czym auto zawitało na warsztat? Słuchajcie, wysypała się choinka błędów związanych z kontrolą trakcji, czyli ABS, ESP, wszystko możliwe. Monitorowanie ciśnienia w ogumieniu, przecież to się zapala i gaśnie, ale ABS i ESP pali się bez przerwy. I powiem Wam tak, teoretycznie wszystkie czujniki niby działają, wszystkie czujniki niby pokazują prędkość obrotową kół, ale błędy się palą dalej i po skasowaniu błędów błędy dalej wyskakują i czasami auto nawet potrafi wpadać w jakiś tryb awaryjny, gdzie tak naprawdę występuje taki dosyć znaczący spadek mocy. Akurat w BMW się pierwszy raz z tym spotkałem. Myślę, że to jest związane z tą usterką. Tu jest też inna usterka do usunięcia, ale o tym w innym materiale. Dziś skupimy się jedynie na szeroko pojętym układzie ABS. No to co, pokazuję Wam, o co chodzi. Słuchajcie, podniosę sobie tylko auto do góry. Ja już komputer mam podłączony. No ogólnie zobaczcie, cała choinka. I teraz tak, już Wam pokazuję, o co chodzi. Dobra, więc tak, interesuje nas w tym momencie tutaj prędkość obrotowa kół poszczególnych, czyli tutaj te wartości. Ja sobie, słuchajcie, wezmę laptopa w dłoń i pokażę Wam, o co chodzi. Dobra, słuchajcie, zaczniemy sobie od przedniego lewego koła. Ja sobie pozwolę w ten sposób zakręcić. Zobaczcie, pierwsza pozycja pokazuje normalnie prędkość obrotową koła. Teraz tak, przejdziemy sobie do tylnego lewego koła. To jest druga pozycja. I jak widzimy, również pokazuje nam prędkość obrotową koła. Dobrze, wiecie co, ja sobie tylko na chwilkę odstawię sprzęcik. Ściszymy trochę muzyczkę. I teraz tak. Spuścimy sobie tutaj powietrze z tej poduchy i podniesiemy sobie drugą stronę. Okej. Gdzie ten przewód jest?
Dobra. Bierzemy komputerek. I teraz tak. Koło przednie prawe. Kręcimy. Trzecia pozycja od góry. Pokazuje. Widzicie, pokazuje nam prędkość obrotową koła. Czyli teoretycznie wszystko jest ok. I ostatnie, czwarte koło, czyli tylne prawe. Jak widzimy, też wszystko jest w porządku. No ale nie jest w porządku. I słuchajcie, teraz pokażę Wam, jak sprawdzić dogłębniej tutaj nasz układ ABS-u. Słuchajcie, więc tak, musimy sobie wybrać ze wszystkich tutaj opcji, które mamy do wyboru, prędkość wszystkich kół, czyli lewe przednie, lewe tylne, prawe przednie, prawe tylne i wrzucamy sobie wykres. Słuchajcie, mamy wykres liniowy wszystkich czterech kół, czyli teraz wiadomo, auto teraz stoi w miejscu, wiadomo, że linia będzie, wszystkie 4 linie będą proste. Więc tak, słuchajcie, ja opuszczam auto z podnośnika i zrobimy sobie przejażdżki. Pokażę Wam, o co chodzi. Zobaczycie, w czym jest szkopuł. Komputerek sobie wrzucimy do środka. Ok. Komputerek hops na boczny fotelik. I komputerek również tutaj na miejsce pasażera. Dobra, palamy furę, wyjeżdżamy. Teoretycznie już teraz ja widzę po wykresie, nawet przy tak małej prędkości, co się dzieje, ale chcę Wam to pokazać tutaj z troszeczkę większą prędkością, na troszeczkę dłuższym odcinku drogi. Czekajcie, zdejmę zaślepkę z tablicy, żeby nie było przypału. Dobra, wyjedziemy tutaj kawałeczek i zaraz Wam wszystko pokażę. O, Maćka nie ma, chyba poleciał na motorek. Maciek, mój koleżka tutaj z kanału Ochmak i MS Tech odebrał dzisiaj prawko. Musi się pochwalić nowym tłumiczkiem motocyklu. Prawko odebrał oczywiście świeżo upieczony motocyklista. Także będziemy latać, jak czas pozwoli oczywiście. Dobra, słuchajcie, więc tak, zobaczcie, ja tu włączyłem sobie, tak jak Wam pokazywałem, wykres liniowy wszystkich 4 kół
I teoretycznie przy sprawnych czujnikach, przy sprawnych wszystkich elementach odpowiedzialnych za odczyt prędkości obrotowej koła, wykres powinien być praktycznie idealny, dosłownie może z dosłownie minimalnymi odchyłkami, no z racji tego, że wiadomo, że w zakrętach każde koło gdzieś tam przez chwilę może pokazywać minimalnie różną prędkość, ale powinno pokazywać praktycznie idealnie prostą linię. Słuchajcie, ja teraz tak, skupię się tutaj na drodze, a kamerę skieruję na monitor laptopa i odczyty z kół. Zobaczcie. Widzicie, co się dzieje? Widzicie tą żółtą postrzępioną tu linię o takiej znacznej amplitudzie? No. To jest, słuchajcie, odczyt z jednego z kół, dokładnie z tylnego prawego koła. Wszystkie, znaczy 3 koła, reszta kół, czyli pozostałe 3, pokazują idealnie, zobaczcie jeszcze raz, idealnie prostą linię, pokrywają się praktycznie idealnie. A to jedno koło, zobaczcie, jest strasznie postrzępione, zobaczcie, strasznie spora jest amplituda. Dobra, słuchajcie, także co, wracamy sobie na warsztat. Ja sobie tutaj zaraz zawijam i zaraz wytłumaczę wam, powiem wam, w czym jest rzecz, co jest przyczyną takiego działania układu ABS. Powiem wam tylko, że to jest dosyć częsta przypadłość, no, ale o tym za chwilkę. Dobra, to wracamy na warsztacik. Dobra, podnosimy jeszcze raz auto do góry. No i dobra. Wykres nam tutaj leci, słuchajcie, dalej. I teraz, słuchajcie, zakręcimy właśnie tym tylnym prawym kołem. No i zobaczcie, jaka postrzępiona linia. No. Także coś tu się dzieje z tym kołem. Dobra, zdejmiemy sobie to koło. Bateria się chyba już wyczerpuje. I kompresor nie nabija.
Jeszcze amorek wylany. Jeszcze mamy wylany amorek. Dobra, kompresor przestał pompować, więc mamy chwilę ciszy. Słuchajcie, ja w tym czasie odkręciłem sobie czujnik ABS-u i zobaczcie, co tu widać. Widać jedną rzecz, że tutaj główka czujnika jest, zobaczcie, wytarta przez koronkę. Nie wiem, czy to będzie widać, jakie jest zaokrąglenie, no, ale jest ogólnie wytarta. No musicie mi uwierzyć, no teraz to może widać lepiej. Czyli co? Ogólnie byłem praktycznie, można powiedzieć, że prawie pewien, że koronka ABS-u, która znajduje się na przegubie, będzie pęknięta albo będzie uszkodzona. No tak na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych uszkodzeń na koronce, ale błędy te mogą wynikać jak najbardziej z tego, że ten czujnik po prostu już dotykał o koronkę i po prostu koronka szlifowała po czujniku. Więc słuchajcie, na razie sobie zrobimy taką rzecz, że ja sobie zrobię delikatny dystans, czyli sobie podłożę tutaj między mocowanie czujnika a tutaj gniazdo na czujnik, podłożę sobie podkładkę na śrubkę, czyli zrobimy sobie mały dystans, czyli taką jakby szczelinę powietrzną między koronką a czujnikiem i zobaczymy, czy wtedy nam się troszeczkę pojawią odczyty. Jeżeli tak, no to najprawdopodobniej będziemy musieli sobie zdemontować półoś, tą, zaraz sobie skontroluję jeszcze drugą, w jakim jest stanie. I co? I będziemy musieli wymienić koronkę, czyli trzeba będzie przegub bardzo ładnie, dokładnie oczyścić i zamontować nową koronkę. Sama nowa koronka pewnie nie będzie droga, jakieś groszowe sprawy, no tylko tyle, że no może być trochę roboty. No ogólnie w BM-kach jestem przyzwyczajony do tego, że przeguby nie chcą współpracować i trzeba się czasami namęczyć, ale mamy sprzęt do tego, więc taka robota nie będzie nam jakoś specjalnie straszna. No dobra, słuchajcie, ja sobie zrobię ten mały dystansik, przejedziemy się z komputerem, zobaczymy, czy coś się nam wykres pojawił. Jeżeli wykres nam pokaże prostą linię, no to już będziemy mieli winowajcę i będziemy wiedzieć, co robić. Dobra, to co, działamy. Zobaczcie, przejechałem parę metrów, kontrolki zgasły. Wykres co? Poprawił się? Poprawił się wykres. Dobra, sprawdzimy sobie teraz tylko jeszcze przy troszeczkę większej prędkości, czy też się wszystko w miarę dobrze zachowuje. No ale słuchajcie, to i tak nas nie zwalnia z obowiązku wymiany koronki, no bo tu jednak mimo tego, że koronka wygląda, że jest ok, no to prawdopodobnie napuchła i po prostu zaczęła przecierać czujnik. No i z ABS-em mamy już spokój, zobaczcie. Z ABS-em mamy spokój, nic się nie pali. Zobaczcie na wykres jeszcze raz. Wszystkie 4 koła pokazują teraz idealnie. Czyli widzicie, nieodpowiednia szczelina powietrzna między czujnikiem a koronką no, spowodowała takie zakłócenia, że trakcja nam wariowała, wywalała błędy i powiem wam, że nawet do tego stopnia, że auto po prostu traciło moc. Z czym się spotkałem w zasadzie jak na razie, jak dotąd, w autach z napędem na 4 koła. Ostatnio przerabiałem BMW X3. Tam wszystkie
koronki wyglądały prawidłowo. Tam też się bawiłem z odległościami czujników od koronek, od impulsatorów. I pokazywało wszystkie, akurat tutaj w X-trójce pokazywało odczyty idealne wszystkich 4 kół, czyli tak jak tutaj teraz po poprawieniu tej szczeliny powietrznej, ale mimo to dalej wywalało błędy. Sprawdziłem wszystko, co mogłem. Tam już postawiłem na sterownik ABS-u i auto pojechało do elektronika. No tu już niestety moje kompetencje się kończą, także wysłałem auto do specjalisty elektronika, także czekamy na... Znaczy nie wiem, czy klient już odstawił auto do tego elektronika, także jak coś będę wiedział, to na pewno gdzieś tam dopiszę, ale to już pod filmem z X3, który się powoli robi. Dobra, no to co, wracamy na warsztat. Ja sobie zamawiam koronkę ABS-u, zamówię sobie 2 na lewą i prawą stroną, asekuracyjnie sprawdzimy sobie jeszcze też z lewej strony, jak wygląda, i jeżeli będzie taka potrzeba, no to sobie wymienimy obie. No to co, no to tyle. Ja na razie kończę pracę, kończę dzisiaj już nagrywanie i widzimy się z powrotem jutro. No dobrze, więc tak, zdiagnozowaliśmy sobie, że wszystkiemu winna tutaj jest szczelina powietrzna, a raczej jej brak. Odpowiedzialna za to jest koronka, która podeszła rodzą od spodu i po prostu ją rozepchało. Ona jeszcze nie jest pęknięta, o dziwo, ale no już trzeba ją wymienić. I słuchajcie, najlepsze jest to, że z drugiej strony, z lewej strony jest jeszcze gorzej, a na razie nic się nie dzieje, także będziemy sobie musieli zrobić najprawdopodobniej 2 strony. Dobra, ale na razie zaczniemy sobie od tej strony. Także słuchajcie, teoretycznie moglibyśmy auto oddać w ten sposób, czyli z odsuniętym troszeczkę wyżej czujnikiem ABS-u, z tą podkładką, ale oczywiście nie będziemy robić popraniny, zrobimy to porządnie, no bo powiem Wam, że z czasem na pewno ta koronka pęknie i będzie wtedy problem. Także wymienimy sobie ją i mówię, wymienimy sobie prawdopodobnie również drugą. Z amory sobie już zamówiłem, nowe leżą, czekają, ale na razie zajmiemy się tym. Zobaczymy, czy klient będzie reflektował na te amortyzatory. Także czekamy jeszcze na odpowiedź. A teraz zajmujemy się, słuchajcie, tym ABS-em. Dobra, więc tak. Mam nadzieję, że ta śruba się odkręci, znaczy ta nakrętka bez przegółu będzie się chciała odkręcić bez problemów. Tutaj akurat nie jest jakieś mega zgnita, ale powiem Wam, że bardzo często się spotykam w BMK, że jest bardzo duży problem, żeby te nakrętki odkręcić. Tu u nas jest zdrowa, z drugiej strony też jest zdrowa, więc sobie tylko po prostu zabezpieczenia poodginamy, żeby się tu za bardzo z tą nakrętką nie siłować, bo w sumie no nie mam nowej, więc trzeba będzie prawdopodobnie wykorzystać, no chyba że znajdę, ale najprawdopodobniej będzie trzeba wykorzystać stare. Tak, no i druga sprawa, jeszcze jest pytanie, czy przegub będzie chciał wychodzić z piasty na wieloklinie, czy nie będzie stawiał oporu. No, do tego się zaraz wszystkiego dowiemy. Dobra, ja sobie poodginam te zabezpieczenia. Ok. Dobra, tutaj sobie wkręciłem specjalnie, słuchajcie, szpilki, bo oczywiście tarcza się trzyma tylko tutaj na tej jednej śrubeczce. Niestety nie mamy, tarcze niestety nie są wentylowane, więc nie mamy jak tutaj zablokować żadnym jakimś bolcem tarczy przed obracaniem się, także musimy liczyć na to, że hamulec ręczny da radę, ewentualnie będziemy musieli wtedy go postawić, jeżeli będzie stawiała nakrętka opór, będziemy musieli postawić go na koło no i wtedy przy zablokowanym kole będziemy się starali odkręcić, także zobaczymy. No mam nadzieję, że na ręcznym punkcie zobaczymy. Dobra, okulary już nie będą potrzebne, przynajmniej na razie. Dobra, 30 i próbujemy odkręcić.
O, poszło. Czyli ręczny coś tam trzyma. Zresztą jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, bo tutaj co ja tutaj robiłem kilka miesięcy temu? Coś tu działaliśmy, jakiś serwis. No to była już regulacja też ręcznego, także... chyba tarczę chyba wymieniałem z kockami. Nie pamiętam, no nieważne. Ale w każdym razie pamiętam, że chyba właśnie regulowałem ręcznie. Dobra. Poszło. Taka to jest nakręteczka. No i dobra, no i teraz chwila prawdy, czy przegół będzie chciał wyjść. No, na razie się nie rusza. Dobra, sobie tylko lekko spróbuję, czy ona będzie wychodziła. Będzie chyba wychodził. Ciężko idzie, ale widzę, że delikatnie drgnęło, ale ja nawet jakoś tam wielkiej siły nie przykładałem młotkiem, więc powinno wyjść. Ale dlaczego nie mocniej teraz nie wybijam? No bo teraz nam się skasuje, zmniejszy nam się luz między tylnym mostem a półosią. A chciałbym półoś wyciągnąć, zdemontować, no bo musimy wyciągnąć półoś, żeby koronkę wymienić na przegubie zewnętrznym. No to właśnie potrzebuję, chciałem to zrobić właśnie sposobem, czyli bez rozkręcania zawieszenia. Dobra, także tutaj mamy, także teraz musimy sobie przejść, słuchajcie, pod auto. Ja was tutaj troszeczkę opuszczę, żebyście lepiej widzieli. Muszę sobie tutaj podregulować stojaczek, statyw. Ok, no i dobra, zobaczcie. Tutaj mamy, słuchajcie, przegub wewnętrzny, no i będziemy musieli sobie spróbować poluzować te wszystkie 6 śrubek. No i spróbujemy sobie wyciągnąć półoś, właśnie mówię, bez rozkręcania zawieszenia. No z tej strony może być, z drugiej strony może być problem, no bo tu jak widzicie centralnie pod półosią przechodzi rura wydechowa. Także jeszcze zobaczymy, jakim sposobem. Przypuszczam, że trzeba będzie opuścić układ wydechowy w dół. Nie będziemy go oczywiście demontować. No ale zobaczymy, może nie będzie potrzeby jakiejś wielkiej tutaj ingerencji. Dobra, ale na razie zaczynamy sobie od tej strony. Dobra, także ja sobie lecę po kluczyki i sobie spróbujemy to odkręcić. Ten chyba jest za duży. Tak, to jest E12. Dobra. Próbujemy sobie to poluzować. O, ciężko. Spróbujemy sobie zrobić to normalną nasadką, tym torksem zewnętrznym i na przedłużkach. No, trochę lepiej.
w drugą. No nic, teraz będę musiał sobie chyba po prostu obrócić ten przewód, tą półoś. Już nie dojdę, że kluczem. Spuszczamy hamulec ręczny i sobie obracamy. Ok, może tak mi się uda dojść do 3. No i dobra, teraz zobaczymy. Chwila próby, chwila prawdy. Chwila prawdy, czy to będzie chciało teraz współpracować z nami. No i jest, udało się. Ok. No i dobra, tak jak widzicie, udało się. Zobaczcie, pierścień wyszlifowany przez czujnik. No i widać, że jest po prostu tutaj podpuchnięte, bardzo mocno podeszło rdzą. Dobra, zbijemy sobie ten nasz cały ten impulsator. Będziemy musieli oczywiście oczyścić, będziemy musieli sobie oczyścić przegub i dopiero nabijemy sobie nową koronkę. No i dobra, spróbujemy sobie zbić te stare koronki. Tutaj mam, słuchajcie, już dwie nowe. Oby pasowały. No zobaczcie, teraz to bardzo dobrze widać, jak zobaczcie, rdzy narosło pod koronką. Zobaczcie, jaki to jest gruby płat. Widzicie, jaki to jest gruby płat? No materiał, wiadomo, jakoś tam się rozciągnął, ale no jest grubo, naprawdę grubo. Że aż tą koronkę po prostu rozepchało. Patrzcie, zobaczcie, ile tu jest narośniętej rdzy pod tą koronką, patrzcie. Tutaj najlepiej to widać. No powiem wam, z 2 mm to jest takie, no z 2 mm dziś będzie na pewno tego, co tutaj narosło. Dobra, najpierw sobie to z grubsza zbijemy młotkiem. O, patrzcie, jakie płaty odpadają.
Zobaczymy tak z grubsza, czy nowa koronka będzie w miarę pasować. No, powiem wam, zobaczcie, jaka jest różnica. No wiadomo, że ja teraz ją troszeczkę rozbiłem, ale zobaczcie, jaka jest różnica praktycznie w wysokości. Nawet ją troszeczkę spłaszczę. Zobaczcie, jaka jest różnica w wysokości. Nie wiem, czy to widzicie dobrze. W wysokości teraz stara, rozepchana, a nowa. No i ta będzie prawie, że pasownie wchodziła. Nie wiem, czy nie będziemy musieli troszeczkę jeszcze tutaj zaklepać tutaj półośki, ale tak, ja sobie jeszcze to wyczyszczę. Ja sobie to wyczyszczę. Szczotą drucianą na fleksie. Założymy sobie tą twardą szczotę, o którą tyle było komentarzy pod filmem z hamulcami, znaczy pod shortem w sumie z hamulcami z Passata B6. Dobra. To co, pójdziemy sobie oczyścić. Okulary sobie zakładamy na oczy. Zakładamy sobie na oczy okulary. Tu na razie zgasimy światełko. Bierzemy półośkę, szlifiereczkę i pójdziemy sobie ją oczyścić ładnie. Pójdziemy na boczek. No i dobra. Zobaczymy, jak to wyszło. Mam nadzieję, że nie będzie za dużego luzu teraz. Czego się troszeczkę obawiam. No i jest troszeczkę luźno. Jest troszeczkę luźno. Żeby się zaraz nie okazało, że trzeba będzie nowy przegub. Chcę sprawdzić jedną rzecz.
zamontujemy. No to w ogóle jest dramat. Można by ewentualnie spróbować jeszcze jednego patentu. Musiałbym po prostu tutaj na punktakiem napunktować tak bardzo gęsto, słuchajcie, materiał. On się delikatnie wtedy gdzieś tam miejscowo porozszerza. No i moglibyśmy spróbować liczyć na to, że ta koronka będzie nam się trzymać. Wiecie co, ja zobaczę sobie z ciekawości, czy w ogóle jest dostępny taki przegub. Jeżeli nie będzie drogi, no to wolałbym, szczerze mówiąc, założyć przegub. Byłbym wtedy pewniejszy. Dobra, słuchajcie, dajcie mi chwilę, ja sobie zerknę w katalog. Jeżeli będzie drogi albo niedostępny, no to spróbujemy sobie jakoś to ogarnąć. Dobra, idę sobie zerknę. No i dobrze, słuchajcie, chwila prawdy. Zobaczymy, czy coś to pomoże. Słuchajcie, sprawdziłem sobie, ile kosztuje przegub, ile kosztuje półoś. No za taki dobry przegub, no to trzeba między 200 kilkadziesiąt złotych, a 300 coś zapłacić. A półoś, no kupimy już całą półoś od 600 paru złotych. Więc słuchajcie, postanowiłem sobie spróbować zregenerować tą półoś, znaczy tutaj to osadzenie pierścienia. Jak widzieliście, słuchajcie, napunktowałem sobie bardzo tutaj gęsto tutaj tą całą powierzchnię, gdzie będzie przylegał pierścień, gdzie ogólnie oryginalnie przylegał pierścień. No i słuchajcie, teraz sprawdzimy sobie komisyjnie, czy w ogóle troszeczkę to coś pomogło. No i powiem wam, że chyba pomogło. Bo zobaczcie, widzicie, nie mogę już bić. Pierścień wszedł gdzieś do połowy. Może troszeczkę, nie no, do połowy gdzieś, może minimalnie więcej i już dalej nie chce wejść, także jest szansa, że uda się to zregenerować. Tylko teraz kwestia jest tego, żeby go po prostu równo nabić, żeby go nie skrzywić, także delikatnie będę sobie go po prostu próbował dopukiwać. Czekajcie, nie wiem, czy to lepiej będzie na pionowo. Lepiej będzie na pionowo. Dobra, to wam pokażę tutaj. Podniesiemy troszeczkę statywik, żebyście też widzieli. Okay. O tak. Dobra. Pomalutku, delikatnie. No i dobrze, teoretycznie by było. I teraz tak, pierścień siedzi już tak dosyć w miarę ciasno i on pewnie by siedział, słuchajcie, ale ja sobie jeszcze zrobię jedną rzecz, tutaj od czoła, w tym miejscu, słuchajcie, jeszcze sobie go tutaj w kilku punktach tutaj na tym obwodzie zaklepię, tak żeby tutaj nam materiał się rozszerzył i żeby po prostu zablokować tam ten pierścień już tak na dobre. Dobra, czekajcie, to założę okularki.
Chyba musiałbym to w imadło wkręcić. Okay. Dobra, spróbujemy sobie tak. No i to będzie ok. I tak sobie w kilku miejscach zaklepiemy. Ja sobie tak będę po przeciwnych stronach zaklepywał raz po raz. Muszę tak robić, muszę uważać, żeby po prostu koronki nie uszkodzić. Jakby mi się tutaj punkt tak gdzieś ześliznął. No i fajnie. Jeszcze tu poprawimy. Oczywiście to nie muszą być jakieś mocne uderzenia, żeby tu zrobić nie wiadomo jaką dziurę. Chodzi po prostu o to, żeby punktak zrobił nam taką wgniotkę, która delikatnie rozszerzy materiał i dzięki temu będzie ciasno. I zobaczcie, już jest bardzo ciasno, już w ogóle nie chcę drgnąć nawet ani do tyłu, ani do przodu. Teoretycznie moglibyśmy tak zostawić, ale jeszcze zrobię kilka punktów. Jeszcze zrobimy z 2-3 punkciki i powinno być gotowe. No dobra, chyba wystarczy, mi się wydaje. W ogóle to nawet nie chcę drgnąć. Tu już fajnie, bo tu też mamy ze stożka. Tu już nam się materiał jest po prostu mamy zfrezowany. Więc tutaj w tą stronę nam nie pójdzie. W tą stronę już też nam nie pójdzie, bo jest zaklepany. Jest super. Także zobaczcie. Nie trzeba było wymieniać przegubu, ani wymieniać półosi. Trzyma się naprawdę bardzo solidnie, tak jakby był po prostu wprasowany na prasie, na sztywno. No i dobra, jest zajebiście. Jak myślicie? Dobra. No to co? Wyciągamy drugą półoś. Tą sobie zamontujemy. A może zamontujemy sobie ją od razu, a później weźmiemy się za drugą. Druga, od razu wam mówię, jest w gorszym stanie. Więc ten pierścień będzie, tam chyba jest nawet pęknięty z tego, co gdzieś mi tam się udało zauważyć. No i dobra, to co? Lecimy działać dalej.
No więc tak, słuchajcie, przegub wewnętrzny sobie odkręciłem, opuściłem go, ale niestety ta strona, czyli tutaj ten przegub zewnętrzny, no za groma nie chce nam wyjść z piasty, jest zapieczony totalnie na wieloklinie, typowa BMK. Słuchajcie, z tamtej strony widocznie ktoś musiał już robić, bo nawet to był, ten wieloklin był przesmarowany, tu nawet był taki odbity punkcik, więc ktoś coś już tam działał, dlatego tak w miarę bezproblemowo wyszedł. Tutaj będziemy sobie musieli zastosować mój przyrząd, który ma zastosowanie między innymi do wyprasowywania, demontażu ogólnie pojętego przegubów, zapieczonych przegubów. Także zobaczycie w praktyce, jak ten przyrząd działa i jak się nim posługiwać. Dobra, to ja lecę po przyrząd, montujemy i będziemy działać. Dobrze, więc tak, sam przyrząd, zobaczcie, wygląda w ten sposób. Tutaj ma tak, 2 śrubunki, zgrubny i dokładny. Tym zgrubnym sobie dojeżdżamy, żeby skasować luz, a jak będziemy sobie już tutaj dokręcać ten dokładny, drobnozwojny, to w tym momencie, już to będzie widzieć, wychodzi taki trzpień. Ten trzpień będzie nam wyciskał przegub, prawda? Ogólnie ten przyrząd jest bardziej rozbudowany, bo mam do niego przystawkę również, to jest akurat przystawka głowica na 5 śrub, mam również identyczną na 4 śruby. Oprócz tego, po wykręcaniu tego śrubunku, tych 2 śrubunków, mam również w zestawie duże ramię do młotka bezwładnościowego, czyli powiedzmy takim przyrządem, oczywiście wykorzystując te głowice na 5 i na 4 śruby, mogę sobie m.in. na przykład wyrywać zapieczone, na przykład bębny, których nie można zdjąć, które ciężko zdjąć, bo na przykład szczęki już tak się rozparły na rantach starych bębnów, że nie da rady tego zdemontować i trzeba rwać. Także bardzo szerokie zastosowanie. Tani też nie był, ale powiem Wam, że naprawdę ratuje dupę, że tak powiem, w ekstremalnie ciężkich sytuacjach. Tutaj, słuchajcie, moglibyśmy sobie naparzać młotem, a i tak byśmy za dużo nie zrobili. Zrobilibyśmy sobie tylko z tego czopu przegubu, słuchajcie, grzyba. No bez grzania palnikiem tutaj by się nie obeszło. A zaraz zobaczycie, słuchajcie, w praktyce, jak wygląda demontaż przegubu, wyprasowywanie przy pomocy tego przyrządu. Oczywiście tutaj niestety też będziemy musieli sobie użyć młotka, ponieważ bez użycia młotka moglibyśmy zniszczyć tutaj ten drobnozwojny gwint w tym przyrządzie. Oczywiście też tak jest w instrukcji obsługi. Nie to, że to jest jakiś mój wymysł. Dokręcamy sobie mocno. Tutaj sobie dojeżdżamy, słuchajcie, tak żeby skasować luz. Ok. No i tak, będziemy sobie kręcić tutaj tym śrubunkiem. Ja sobie jeszcze taką nasadkę tutaj nałożę, żeby później młotkiem nie bić bezpośrednio tutaj w główkę tego przyrządu, tylko po prostu przez nasadkę. No niestety trzeba, bo nie ma innego wyjścia. Dobra, idę po klucze i będziemy sobie próbowali zdemontować, wyprasować ten zapieczony przegub. No dobrze, to zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy całą akcję. Tu mam nasadkę na klucz 20 na śrubę 24. Zobaczcie, już ona jest przeznaczona ogólnie już na właśnie do takich trudnych akcji, gdzie trzeba młotem, słuchajcie, przyrżnąć przez nasadkę. Zobaczcie, już parę przegubów, jak widać, pomogła wycisnąć. No i tak. No i oczywiście taka duża grzechotka na 3/4 cala. Taki, słuchajcie, zestaw montujemy. I teraz tak, przy zaciągniętym ręcznym kasujemy sobie, słuchajcie, kasujemy luz i z czuciem, słuchajcie, próbujemy wyprasować przegub. Jeżeli czujemy jakiś dosyć spory opór, tak jak teraz,
już widzę, że już więcej nie pójdzie, to w tym momencie biorę, słuchajcie, taki oto młoteczek i przez tą oto nasadeczkę muszę, słuchajcie, przyrżnąć. W tym momencie przegub minimalnie, jakiś tam ułamek milimetr nam się, powiedzmy, schował. Tutaj dzięki temu, że on sobie popracował, powiedzmy, na gwincie. I zobaczcie, w tym momencie będę mógł sobie troszeczkę więcej dokręcić. Troszeczkę poszło i tu już znowu staje. No i to jest taka mozolna praca. Słuchajcie, kawałek dosłownie pół obrotu, czasami nie całe pół obrotu, kluczem, no i młotek, prawda? I znowu to samo. O. I powtarzamy, słuchajcie, cały proces aż do skutku, aż cały przegub nam wysunie się tutaj z piasty. Słuchajcie, w tym momencie przegub już ruszył. Wydaje mi się, że już bez młotka, że już obejdzie się bez młotka. Słuchajcie, na tym przyspieszonym filmiku na pewno tego nie widać, ale uderzenia tym młotem, powiem Wam, naprawdę były solidne, żeby ruszyć w ogóle ten przegub. Także jak widzicie, trochę się zmachałem. No ale bez tego nie rusz. Nie wyobrażam sobie w ogóle pracy przy takim, powiedzmy, przy takiej akcji bez tego przyrządu. Teraz już się powinien zacząć wysuwać. Już mi strzela tutaj na wieloklinie. Więc zobaczcie. O. W tym momencie już powinno się, jak mówię, obejść bez młota. Ale mimo wszystko sobie gdzieś tu delikatnie jeszcze będę popłukiwał, żeby gdzieś tam nie uszkodzić tego gwintu. Wszelki wypadek. To już takie uderzenia nie muszą być solidne. Zerknę sobie tylko, czy tam mam miejsce, żeby wejść. Ten nasz przegubik. Ma tam jeszcze miejsce. Dobra, jeszcze możemy go spokojnie wyprasowywać. No już czuć, że idzie coraz lżej. Także większość zapieczonego wieloklinu już wyszła. Muszę tutaj kontrolować, żeby gdzieś mi się tutaj nie zaparł.
Dobra, tutaj już pójdzie, także ja sobie już tutaj na spokojnie go wyciągnę. Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze wydechu opuszczać. Prawdopodobnie będzie trzeba opuścić wydech, bo tam nie wyciągnę półośki w dół. Będę musiał sobie chyba troszeczkę jeszcze pokombinować tutaj, także... Dobra. Także słuchajcie, niemożliwe okazało się możliwym. Gwarantuję Wam, że normalnie byście tego przegubu nie zdemontowali żadnym młotkiem. Jedyne co, to ewentualnie można byłoby spróbować jeszcze palnikiem, ale tak jak mówię, palnikiem jedyne co możecie osiągnąć to tak. No, przegub pewnie wyjdzie, ale niestety będą również tego nieodwracalne straty, znaczy nieodwracalne, ale kosztowne straty w postaci uszkodzonego, przegrzanego, spalonego łożyska. A kto wie, czy jeszcze jakichś innych elementów. No łożysko na pewno byłoby do wyrzucenia. No, ale dzięki takiemu, słuchajcie, przyrządzikowi, zobaczcie, no troszeczkę wysiłku oczywiście to kosztowało, ale sprawnie nam wyszedł ten przegub. Całkiem już nam wyszedł z wieloklinu. Ja sobie tutaj zrobię od razu miejsce, trochę zamieciemy, bo się ziemi nasypało spod auta. No i dobra. No i teraz co? Chyba zostanie nam chyba teraz opuszczenie wydechu, no bo raczej chyba teraz nie wyciągnę tej płosi. Nie, będzie ciężko, więc wydech muszę opuścić.
Pięknie. No i tu już koronka jest uszkodzona. Także teraz wam to pokażę. Ciągnijmy sobie tę śrubeczkę. Zaraz wam pokażę dokładnie gdzie. Poczekajcie. O, chociażby tutaj, w tym miejscu. Zobaczcie, już jest rozsadzona. Pęknięta, zobaczcie. Gdzieś jeszcze? Nie. Tylko tutaj. Ale zobaczcie, jeszcze trochę, bo tutaj też jest z drugiej strony kawałeczek. Tutaj ten sam kawałeczek, to samo jakby nazwijmy to ogniwko pęknięte. No i tutaj zobaczcie, już tak rozsadziła koronkę, że po prostu no ją po prostu no pękła przez to, że właśnie rdza napuchła od środka, pod koronką. Także co, idziemy sobie na stół, czy od razu tutaj na zewnątrz? Dobra, idziemy na stół sobie zbić tą koronkę. Powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki. A tu w sumie ją sobie przetnę i się bawię w zbijanie, zamiast ją przeciąć od razu. I już. Zobaczcie ile tu jest rdzy. No tu już naprawdę konkretnie to napuchło. Dobra, ja idę sobie to na zewnątrz oczyszczę. Oczywiście oszlifujemy sobie to fleksem i szczotą drucianą. No i co, od razu trzeba będzie na pewno napunktować, no bo nie wierzę, że nie. Także bierzemy sobie od razu młoteczek, punktaczek i robimy to samo co z tamtą półosią. No i dobra, drugi przegub mamy ogarnięty. Co sobie tylko jeszcze tutaj go umyjemy.
dobra, słuchajcie, ja sobie go jeszcze zapunktuję tak samo jak tamten i będziemy montować półośkę. I teraz jeszcze oczywiście małym, drobnym pilniczkiem muszę sobie jeszcze oczyścić, słuchajcie, wieloklin z rdzy, z syfu, żeby nie było problemu z montażem. Oczywiście tak samo tu na przegubie, jak i w piaście. Także słuchajcie, no co, teoretycznie z ABS-em mamy w zasadzie już po robocie. Mamy do zrobienia jeszcze tylko dwie rzeczy przed wrzuceniem kół. Czyli muszę sobie odkręcić ten tylny prawy czujnik ABS-u wyciągnąć tą podkładeczkę, zamontować czujnik w gnieździe tak jak powinien być zamontowany i musimy jeszcze odpowiednim momentem dokręcić nakrętki tylnych przegłówów. Także zaraz sobie to sprawdzę w aparacie, bierzemy klucz dynamometryczny i działa. No więc tak, słuchajcie, jeżeli chodzi teraz o dokręcenie tutaj nakrętki przegubu, to mamy procedurę, czyli dokręcamy dwuetapowo. Pierwszy etap to ustawiamy klucz dynamometryczny na stawę 145 Nm. Dokręcamy takim, dobra, sobie muszę poluzować, bo już kluczem pneumatycznym sobie dokręciłem trochę mocniej, także minimalnie sobie poluzujemy. Czyli tak, 145 Nm i kąt 45 stopni, czyli bez używania kątomierza jeżeli mamy tutaj
0. Tu mamy 180, no to tutaj w tym miejscu mamy 90, no to w tym miejscu mamy 45 stopni. Już nie bawimy się w żadne kątomierze. Ok. Czyli z tego momentu, a może łatwiej będzie mi stąd. Łatwiej będzie mi stąd. Więc musimy sobie dojechać tutaj. 45 stopni. Ok, no i mamy 45 stopni. Zobaczcie, nakrętka wyszła nam praktycznie idealnie tak jak zastaliśmy przy demontażu. Teraz oczywiście musimy sobie zaklepać w 2 miejscach nakrętkę. Ok. I to samo robimy z drugą stroną. To samo robimy z drugą stroną. Też muszę poluzować. Minimalnie. To 45 Nm. I 45 stopni. Dobra, tu mam troszeczkę wyżej, więc będę musiał sobie dojechać dotąd. No i podobnie jak z tamtej strony, tam wyszło praktycznie w tym samym miejscu, miejsce zagniecenia. No i dobra, gra. Teraz możemy sobie wrzucać kółka. Wcześniej jeszcze oczywiście oba tutaj przeguby, końcówki sobie zabezpieczę jeszcze smarem. Smar również, słuchajcie, nakładam na nakrętki, ponieważ bardzo często spotykam się z tym, że one po prostu bardzo gniją. Także jeden i druga strona. No i dobra, koła można wrzucać.
No i dobrze, no i co? Tym pięknym sposobem udało się ogarnąć BM-kę bez, słuchajcie, niepotrzebnych dodatkowych kosztów. Zaoszczędziliśmy klientowi kupna nowych przegubów, bo to naprawdę, jeżeli nie udałoby się obsadzić tych koronek, no to tym niestety by się skończyło, nie byłoby innego wyboru. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że można, słuchajcie, koronki przyspawać. Oczywiście, że można przyspawać, ale tutaj powiem Wam, że pójdzie szlifowanie spawu. Tutaj ta koronka ma bardzo cienkie, słuchajcie, bardzo cienkie ścianki. Można to oczywiście gdzieś przetopić no i co, no trzeba by po prostu jechać po drugą koronkę. No dobrze, że się udało akurat to w ten sposób wykonać, czyli zapunktować po całym obwodzie i po prostu trzymają się idealnie te koronki, także widzicie, w taki sposób można to ogarnąć. No, także mamy co? Jedziemy sobie zrobić tradycyjną próbę drogową. Nagrywa. Dobra, słuchajcie, to co? Jedziemy sobie zrobić test drive. Oczywiście zapomniałem wyciągnąć podkładkę spod czujnika ABS-u. I co? Z tylnej klapy nie domknąłem. No i musiałem oczywiście auto podnieść do góry z powrotem. Obeszło się bez zdjęcia koła, bo akurat sięgnąłem i podkładkę sobie wyciągnąłem. No i jedziemy na testy. Także jak na razie wszystko w porządku. Testera nie podłączałem, bo jeżeli byłaby jakakolwiek odchyłka, no to czujnik by nam tutaj to wychwycił i zaraz by nam tutaj wywaliło błędy. Muszę tylną klapę domknąć, bo otwierałem, sprawdzałem, jaki tam dostęp jest do górnych mocowań amortyzatorów. No, także wygląda, że jest wszystko ok. Tu się jeszcze kawałeczek przejedziemy, no, ale powinno być w porządku. No, także co, znowu kończymy robotę późnym popołudniem, można powiedzieć wieczorkiem. Grunt, że słuchajcie, udało się ogarnąć usterkę, także zostanie nam tylko jeszcze wymiana amortyzatorów i jeszcze jedna usterka, tutaj już bardziej związana z silnikiem, ale o tym już w innym odrębnym materiale. Dobra, to co? Ja Wam za dzisiaj znowu dziękuję. Dzięki, że jesteście, dzięki, że lajkujecie, że subskrybujecie, dzięki za komentarze. No i co? Miłego dzionka, miłego wieczoru. Trzymajcie się. Hej!